Jedz winogrona również zimą. Ten przepis pozwoli Ci przechowywać je przez 2 lata bez lodówki. Sezon na winogrona właśnie trwa. Zamiast marnować owoce, przygotuj je na zimę. Ciesz się ich smakiem cały rok. Umyj winogrono dokładnie i oderwij owoce z gałązek. Rób to delikatnie, żeby nie naruszyć skórki. Ja wybrałam 2 rodzaje winogrona, zielone i czerwone. Są teraz słodkie i dojrzałe. Takie owoce bardzo szybko się psują, więc nie zwlekam i zabieram się za pracę. Wrzucam winogrona do dużych słoików. Moje mają pojemność 1,5 litra. Owoce układam warstwami. Do połowy wypełniam winogronami zielonymi i później czerwonymi. Następnie zalewam przegotowaną wodą. Napełniamy słoik tak, żeby owoce były pod wodą. Kolejnym krokiem jest cukier. Wsypujemy do winogron 1 łyżkę stołową. Zakręcamy mocno słoiki. Wypełniamy garnek wodą i wkładamy na dno ręczniki kuchenne. Wkładamy słoiki do góry dnem. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 15 minut. Wyjmujemy słoiki i zostawiamy do wystudzenia. Tak przygotowane winogrona można przechowywać bez lodówki nawet przez 2 lata. Można cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Przechowuję świeże pomidory przez 2 lata, bez dodatku soli i octu. Nie kupuję już zimą pomidorów. Ten sposób pozwala mi na przechowywanie pomidorów bez lodówki. Letnie pomidory są o wiele smaczniejsze. Zamiast kupować zimowych pomidorów ze szklarni, przygotowuję zapasy z letnich okazów. Do przygotowania potrzebuję około 3 kg świeżych pomidorów. Dokładnie myję je pod bieżącą wodą. Następnie z każdego pomidora wyrywam zielone ogonki. Układam je na blaszce do pieczenia. Pomidory nie mogą leżeć na sobie. Układamy je obok siebie. Następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. Pieczemy je przez 15 minut. Po tym czasie wyciągam blaszkę z piekarnika i zostawiam na parę minut do wystygnięcia. Przygotowuję duże słoiki. Moje mają ponad 1,5 litra pojemności. Za pomocą łyżki umieszczam pomidory w słoiku. Robię to delikatnie, żeby nie rozerwać skórki. Wypełniam nimi słoik. Zawsze zanim zamknę słoik, robię jedną czynność. Nauczyła ją moja babcia. Dzięki niej konserwy nie psują się. Na ręcznik papierowy nalewam odrobinę spirytusu. Następnie przecieram nim pokrywkę i wejście słoika. Spirytus zabija bakterie, które się na nim znajdują. Zdezynfekowany słoik daje mi pewność, że konserwa nie będzie się psuć. Następnie nalewam do dużego garnka wodę. Na jego dno wkładam kuchenne ręczniki. Są one niezbędne podczas wekowania słoików. Gdy woda zacznie parować, wstawiam do niej słoiki z pomidorami. Ważne, żeby stały na ręczniku. Poziom wody powinien sięgać około 1/3 wysokości słoików. Doprowadzam wodę do wrzenia i gotuję przez około 15 minut. Po tym czasie wyjmuję słoiki i gotowe. Takie pomidory można przechowywać nawet przez 2 lata. Nie mają dodatku soli i octu, więc ich smak nie jest zmieniony. Używam ich do zup, sałatek i dań. Smakują o wiele lepiej niż zimowe pomidory z supermarketu. Słoiki przechowuję w ciemnej i chłodnej piwnicy. Świeże pomidory mam przez cały rok. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po 7 dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około 1 litr wody. Następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie. Odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasno-zielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na 3 dni. Szybko zauważysz, że twoje włosy są silniejsze, rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę. Spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są powalające. Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko 2 składniki. Owady uciekają, gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem.
Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z 2 składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej 2 łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz 2 łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te 2 składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia. Jest szybki, tani i skuteczny. Przetnij cytrynę i posyp solą. Połóż na stoliku nocnym, a uciążliwy problem zniknie. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Przetnij cytrynę na ćwiartki, tak by powstał kwiatek. Następnie wsyp do jej wnętrza sól kuchenną. Tak przygotowaną cytrynę włóż do miseczki i postaw na stoliku nocnym. Sól sprawi, że owoc zacznie intensywniej wydzielać zapach. Okazuje się, że aromaterapia z wykorzystaniem cytryny skutecznie niweluje stres. Wystarczy położyć ją na stoliku nocnym i pójść spać. Zapach sprawi, że staniesz się spokojniejszy, ułatwi ci zasypianie i pozytywnie wpłynie na jakość snu. Nie używam już żrącego i chemicznego kreta. Ten naturalny zamiennik jest tani i bezpieczny. Udrażnia rury i usuwa brzydki zapach. Odpływ pod prysznicem nie odprowadza wody. Jest to wina śluzu, włosów i resztek detergentów, które zalegają w rurach. Ten prosty przepis na kreta poradzi sobie z tym problemem w 5 minut. Wsyp do odpływu 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie zalej całość octem. Substancje wejdą w reakcję, tworząc pianę, która spłynie do rur. Soda ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Buzująca piana wypełni rury i przepchnie zalegające w niej włosy i brud. Ocet usuwa kamień z wody. Nieprzyjemne zapachy dzięki kwaśnemu pH doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Całość wystarczy spłukać wodą i gotowe. Odpływ będzie czysty i pachnący. Ten sam trik możesz zastosować w kuchennym zlewie. W jego rurach osiadają się tłuste resztki jedzenia, które psują się w jego wnętrzu. To one odpowiadają za brzydki zapach unoszący się ze zlewu. Soda i ocet świetnie udrożnią i oczyszczą wewnętrzne części. Zlew będzie drożny i pachnący. Stosowanie chemicznych środków nie będzie potrzebne. Moja babcia na początku jesieni kładła kasztany na oknie i za drzwiami. W ten sposób chroniła dom przed obrzydliwą inwazją. Zawsze, gdy widzę kasztany, zbieram je do domu. Mają one genialne właściwości, o których większość osób nie ma pojęcia. Okazuje się, że trik z kasztanami skutecznie odstrasza pająki. Ten naturalny trik od pokoleń stosowali nasi przodkowie. Kasztany mają zapach, który jest drażniący i odstraszający pająki. Wystarczy zrobić dziurki w skorupie lub lekko je zgnieść. Następnie należy położyć je na parapetach i za drzwiami wejściowymi. Im więcej kasztanów rozłożymy w newralgicznych miejscach, tym mocniejsze będzie ich działanie. Pająki i inne robaki będą omijać je szerokim łukiem.